Cześć, witajcie w moim pierwszym filmie o trądziku. To będzie pierwszy film tak naprawdę z całej serii trądzikowej. Zamierzam założyć nową playlistę właśnie o tematyce trądzikowej i tam będzie kilka filmów. Planuję kilka filmów na ten temat, ponieważ myślę, że jest to tak złożony i tak skomplikowany temat, no, że jeden film zdecydowanie nie wystarczy. Dzisiejszy film to będzie takie wprowadzenie, to będą takie podstawy. Powiem Wam, dlaczego trądzik w ogóle powstaje, skąd się bierze, jaki jest mechanizm jego działania. Powiem Wam też, jakie są rodzaje trądziku, od czego one mogą być zależne. Natomiast konkretne przykłady trądzików będę Wam omawiała w kolejnych filmach. I na pewno powstanie film na przykład o trądziku pospolitym, czyli tym trądziku właśnie okresu dojrzewania. Też na pewno powstanie film o trądziku hormonalnym, bardzo często związanym właśnie z dorosłymi, już w życiu dorosłym. Na pewno też chcę osobny film nagrać o trądziku różowatym, o trądziku kosmetycznym, czy w ogóle wpływu diety, stresu na trądzik, także będzie troszkę takich osobnych tematów, a w tym filmie zajmiemy się takimi podstawami, żebyście w ogóle wiedzieli, czym jest trądzik i żebyście też mieli taki ogólny ogląd sytuacji, jak jest to ogromny problem i jak jest to złożony problem, ponieważ od tego warto, myślę, wyjść, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, myślę, żeby znaleźć przyczynę tego trądziku, a niestety nie jest to chyba tak wciąż powszechne i mam wrażenie, że wciąż, gdy pojawia się trądzik, to jest tylko na to jedno rozwiązanie, a niekoniecznie chcemy szukać przyczyny. A pamiętajmy, że jeżeli przyczyna dalej będzie, no to ten trądzik znowu będzie nam występował. Dlatego też właśnie w ramach wstępu omówię Wam, czym jest trądzik i jak powstaje. Słuchajcie, trądzik to jest tak naprawdę choroba skórna, tak naprawdę jedna z najpopularniejszych chorób dermatologicznych, chorób skóry, więc warto też mieć to na uwadze, że nie jest to żaden defekt kosmetyczny, nie jest to żaden nasz wymysł, to wiecie, nie jest kwestia jednego, dwóch pryszczy, ale trądzik to jest naprawdę bardzo złożony problem, który może dotyczyć nawet większości naszej twarzy. Nie są to jakieś tylko zmiany pojedyncze i oczywiście są różne trądziki o różnym przebiegu, ale nawet bywają trądziki o bardzo ciężkim przebiegu, kiedy zdecydowanie należy wdrożyć leczenie. Więc warto pamiętać o tym, żeby po prostu nie bagatelizować tego problemu, ponieważ jest to po prostu choroba skóry. Bardzo powszechna, zwłaszcza wśród nastolatków, trochę taka rzecz naturalna, natomiast coraz częściej zdarza się też w wieku dorosłym, więc warto też o tym pamiętać. Trądzik jest to taka choroba skóry, która dotyczy mieszka włosowego z gruczołem łojowym, to jest ściśle ze sobą powiązane i tak naprawdę trądzik powstaje z reguły w takim mechanizmie, że mamy nadprodukcję gruczołów łojowych, czyli nadprodukcję sebum. Ono nie do końca potrafi się odpowiednio wydostać na powierzchnię, mamy zaburzenia keratynizacji przy mieszku włosowym i to powoduje nagromadzenie się też bakterii i tym samym powoduje powstanie zmiany skórnej, czy jakiegoś stanu zapalnego. Te zmiany skórne mogą być różne, mogą to być grudki, mogą to być krostki, ale właśnie obszerny też stan zapalny, jakieś cysty. Też mamy takie trądziki bliznowaciejące z takimi przerosłymi bliznami, także naprawdę tych zmian może być wiele. Ja za chwilkę też Wam opiszę, jakie to mogą być zmiany. Natomiast ważne jest to, że trądzik właśnie dotyczy głównie gruczołów łojowych, jak i właśnie zaburzenia keratynizacji, plus dodatkowo te bakterie, które powodują te zmiany skórne. Bardzo często przy cerze trądzikowej mówi się też o takim błędnym kole. Dlaczego w ogóle jest nadprodukcja tego łoju? Bardzo często przez hormony. Bardzo często przez hormony, przez jakieś niedobory, ale też czynniki stresowe, różnie to z tym bywa i wtedy właśnie one powodują nadprodukcję tego łoju. Dlatego też bardzo często się mówi, że dotyczy trądzik cery tłustej i rzeczywiście często tak jest, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z trądzikiem tym pospolitym, trądzikiem okresu dojrzewania. Bardzo często jest w sferze T, czyli czoło, czyli nos i broda, czyli tej takiej strefie, gdzie mamy najwięcej i największe te gruczoły łojowe. Natomiast też, zwłaszcza w takim wieku już dorosłym, możemy mieć też trądzik również na cerze. W przypadku cery wcale nie tłustej, na przykład suchej.
Ale rzeczywiście w tych miejscach, gdzie ten trądzik powstaje, no to coś się dzieje właśnie z tym mieszkiem, z ujściem mieszka włosowego i bardzo często też ta zawartość, która chce wyjść, nie jest odpowiednio odprowadzana, więc zdecydowanie bakterie mają tutaj znaczenie, ale co ciekawe, te bakterie, bardzo często się mówi o Propionibacterium acnes, natomiast nie tylko one. Są też innego rodzaju bakterie, które również mogą mieć na to wpływ, ale co ciekawe, w ogóle bakterie z serii Propionibacterium to są nasze bakterie w naszej naturalnej florze, mikroflorze skóry. Więc to nie jest tak, że to są jakieś obce bakterie, które nagle nas zaatakowały. Bardzo często obserwuje się właśnie zjawisko takiego nagromadzenia tych bakterii, które powodują właśnie te zmiany trądzikowe, zmiany skórne. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o trądzik młodzieńczy, czyli ten trądzik pospolity, to nie do końca chodzi o nagromadzenie, o jakby nadmiar tych bakterii, które są przecież naszymi naturalnymi, ale o taką wrażliwość i nadmierną reaktywność mieszków tak naprawdę włosowych do właśnie tych bakterii, więc to jest też troszeczkę co innego i to też jest powód, dlaczego ta antybiotykoterapia nie zawsze jakby powinna być takim jakby właściwym i jedynym wyjściem, ponieważ nie zawsze ona po prostu pomaga. Warto znaleźć przyczynę, a jeżeli przyczyną są właśnie te zaburzenia hormonalne i nie jest to też coś takiego, zaburzenie hormonalne mam na myśli zaburzenie okresu dojrzewania, i nie są te zmiany też jakoś bardzo mocne, zapalne, bardzo uciążliwe, no to też warto zastanowić się nad jakimś takim leczeniem poważniejszym, ponieważ po pierwsze nie jest to obojętne dla naszego organizmu, po drugie właśnie niekoniecznie może to zadziałać i po odstawieniu leków ten trądzik może znowu nam wrócić. Warto też pamiętać, że genetyka, znowu ta genetyka, ale ma ogromne naprawdę znaczenie w trądziku, bo rzeczywiście bardzo często jest tak, że mamy jakieś predyspozycje genetyczne i ten trądzik na przykład młodzieńczy mamy, a niektórzy kompletnie nie muszą się tym przejmować i nie znają tego problemu. Natomiast tak jak wspomniałam, niekiedy bywa i tak, że po prostu nie mieliśmy kompletnie tego problemu nigdy, a w życiu dorosłym nagle na przykład po 30 czy przed 30 ten problem zbiera na sile, ponieważ bardzo często jest to trądzik taki hormonalny i jest to trądzik ciężki, taki, który głównie umiejscowia się w tych dolnych obszarach twarzy, czyli właśnie pod kością jarzmową, broda, żuchwa, czasami też szyja i to są często takie te bolące cysty, bolące podskórne gule, które bardzo długo się goją, 3-4 tygodnie nawet potrafią się wchłaniać. Często zostawiają przebarwienia właśnie pozapalne czy blizny zanikowe, jak to było w moim przypadku. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że nie mieliśmy predyspozycji genetycznych, nie mieliśmy tego trądziku w życiu tym młodzieńczym, a później już w ogóle nas nigdy to nie dopadnie. No nie jest tak do końca, jak widać. Bywa to naprawdę czasami przewrotnie. Niekiedy bywa też i tak, że mieliśmy ten trądzik młodzieńczy, czekamy aż nam to przejdzie, no ale nic się nie zmienia i w życiu dorosłym dalej mamy ten trądzik, więc też tak może oczywiście być. Wspomniałam o tym, że ważna jest przyczyna, bardzo ważna jest przyczyna, bo oczywiście o ile jesteśmy nastolatkami, mamy te zawirowania hormonalne, no nic z tym zrobić nie możemy, bo to jest naturalna rzecz i rzeczywiście jest to taki czas, gdzie trzeba przeczekać, no chyba że te zmiany są bardzo uciążliwe i bardzo mocne, no to rzeczywiście wtedy można byłoby się nad leczeniem zastanowić, natomiast w innych przypadkach, gdzie to jest głównie taki trądzik zaskórnikowy, gdzie nie mamy zbyt dużo jakichś stanów zapalnych, no to przede wszystkim odpowiednia pielęgnacja, odpowiednie postępowanie, odpowiednia dieta. To jest taka podstawa, żeby ten trądzik był jak najmniejszy i żeby troszeczkę go zahamować i przeczekać ten czas. Natomiast ja osobny film na pewno nagram o trądziku młodzieńczym, o tym takim właśnie trądziku pospolitym, no bo myślę, że to jest temat, który wymaga tutaj szerszego omówienia. Na pewno chcę wspomnieć o przykładowych kosmetykach, co należy stosować i jak zadziałać. Natomiast wracając ogólnie do tematu trądziku, możemy mieć trądzik właśnie bardzo często związany z hormonami, w tym w życiu dorosłym czy młodzieńczym, ale możemy też mieć trądzik zupełnie niezwiązany z hormonami. I to może być właśnie trądzik na przykład kosmetyczny, to może być trądzik na przykład związany z pogodą,
Mówi się, że jest też taki trądzik, taka śmieszna nazwa od Majorki, majorkański, który właśnie pod wpływem właśnie tego ciepła mogą takie właśnie trądzikopodobne, to są zmiany, bo to nie jest taki trądzik, stricte trądzik, ale takie trądzikopodobne zmiany właśnie mogą wystąpić i później to przechodzi. Więc słuchajcie, Słońce absolutnie nie jest sprzymierzeńcem. Czasami nam się wydaje, i kiedyś w ogóle to było popularne, że solarium, że to wysuszy nam te zmiany i tak dalej. W ogóle to tak nie działa, to jest przez chwilę, a później jest ogromny wysyp. Bardzo często po lecie na jesień widać ogromny wysyp, ogromną zmianę, jeżeli ktoś właśnie wystawiał buzię na słońce i nie pilnował, nie używał filtrów, no to wtedy te zmiany się często pogarszają, więc warto o tym pamiętać. Ponadto jeszcze jakie możemy mieć trądziki? Możemy mieć trądzik mechaniczny przez jakieś podrażnienie, możemy mieć też zawodowy, kiedy na przykład mamy dużą styczność na przykład z jakimś chlorem, z jakąś taką substancją właśnie podrażniającą. Możemy też mieć taki trądzik bardziej na tle takim troszeczkę psychologicznym i to jest taki trądzik z wydrapywania, kiedy wiecie, rozdrapujemy jakieś zmiany, sami sobie tą skórę podrażniamy, niszczymy i wtedy też mogą nam różne zmiany powstać na skórze. Ale możemy też mieć trądzik polekowy, na przykład posteroidowy, na przykład właśnie po antykoncepcji hormonalnej, o czym ja też wspominałam w swoim filmie o moich własnych takich przeżyciach z tym związanych, więc jak najbardziej mogą być też takie rodzaje trądzików. Może być też trądzik spowodowany, trądzik, takie właśnie zmiany skórne, które to przypominają, spowodowane nużeńcem, czyli takim roztoczem bardzo popularnym. Czasami możemy mieć jakąś infekcję grzybiczą na twarzy, gdzie też wydaje nam się, że to jest trądzik, więc tych powodów naprawdę może być bardzo, bardzo wiele. Ponadto też jest taka teoria, że w ogóle mikroflora naszych jelit wpływa na to, co dzieje się na twarzy i bardzo często może być tak, że jeżeli tam się dzieje coś nie w porządku, to na naszej twarzy też mogą powstawać różne stany zapalne. Jeżeli chodzi w ogóle o dietę, to jest to taki temat też na osobny film. Natomiast z jednej strony nie ma wystarczających badań, żeby stwierdzić, że w ogóle nieodpowiednia dieta powoduje trądzik, ale bardzo, bardzo wiele osób widzi ogromną poprawę w takim zmniejszeniu zmian trądzikowych właśnie kiedy odpowiednio się odżywia. Kiedy unika cukru, czyli właśnie węglowodanów, kiedy unika tłuszczy, kiedy unika przetworzonej żywności, kiedy unika ostrych przypraw, alkoholu, nie pali, więc wszystkie takie właśnie rzeczy podrażniające należałoby wykluczyć. I pamiętam, że jeszcze na studiach nam to mówiono, że taka dieta też jest bardzo istotna, pomimo tego, że mówię nie ma jeszcze wystarczającej liczby badań, która by powiedziała, że rzeczywiście ta dieta to w ogóle wyleczy nas ze wszystkiego. No ale, słuchajcie, mnóstwo osób widzi różnicę, więc nie zaszkodzi, na pewno zdrowe odżywianie nie zaszkodzi, więc można by spróbować. Z drugiej strony też jestem trochę sceptyczna do odstawiania wszystkiego nagle i wiecie, mówi się o tym, że nabiał szkodzi, że gluten szkodzi, to nie jest tak, to wszystko zależy od osoby, ale rzeczywiście jest tak, że różnego rodzaju nietolerancje również mogą pojawiać się nam na twarzy, to znaczy te objawy. Oczywiście musimy też mieć inne objawy, jeżeli mamy podejrzenie co do nietolerancji, na przykład, nie wiem, laktozy i tym podobne, no to warto zrobić sobie testy, warto to sprawdzić, bo może faktycznie to jest ten problem. Natomiast tak poza tym nie jestem za takim drastycznym podejściem i odcinaniem nagle wszystkiego, ale możemy spróbować sobie na jakiś czas, miesiąc, 2, 3, bo to też troszeczkę czasu potrzeba, zanim organizm zakoduje, że jest coś innego. I możemy spróbować sobie na przykład wykluczyć jedną grupę produktów, które mamy podejrzenie, że może nam zaostrzają dany trądzik, czy powodują jakiś wysyp. Więc tak, jak najbardziej można tutaj na tym polu eksperymentować, ale mówię, żeby też nie przesadzić i nagle rezygnować ze wszystkiego, no też z drugiej strony wtedy nie będziemy wiedzieli, co tak naprawdę nam szkodzi. Mówi się też o tym, że mamy taki trądzik fizjologiczny, czyli taki polub przedmiesiączkowy. Trądzik to może jest trochę za duże słowo, ale bardzo często obserwujemy taki wysyp takich pojedynczych zmian na twarzy właśnie przed miesiączką, ale czasami zdarza się też i po. Czasami też i ja tak kiedy mam, że pojawia się jakiś stan zapalny na przykład w okolicach owulacji, więc to też w ogóle teoretycznie wtedy cera powinna być najpiękniejsza, a jak widać różnie to bywa. Więc tak, takie nasze zawirowania hormonalne w ciągu całego cyklu u kobiet jak najbardziej mogą wpływać na to, że te zmiany się na twarzy pojawiają. Natomiast z reguły
reguły są to jakieś pojedyncze zmiany. Trądzik to jednak jest, to nie są pojedyncze zmiany, to jest troszeczkę większy obszar skóry zajęty. No więc to są takie przykładowe rodzaje trądzików. Ja część z nich, tak jak wspomniałam, na pewno omówię w osobnych filmach. Też chyba nie wspominałam o trądziku różowatym, też bardzo popularny, troszeczkę inny mechanizm, dodatkowo z takim rumieniem się pojawia i jest to bardzo ciężki trądzik, bardzo taki, mam na myśli ciężki, że ciężki w leczeniu, pielęgnacji, więc też osobny film na pewno o tym powstanie. No i dodatkowo też trądzik dzielimy ze względu na to, jakie zmiany skórne występują, czy to krostki, czy to grudki, czy to guzki i tak dalej. Tych podziałów też jest, widziałam kilka, to też w zależności od autora, który ten podział tworzył. Natomiast taki chyba najpopularniejszy, który ja też jeszcze pamiętam, no to z takich łagodnych bardziej odmian trądziku, no to jest na pewno trądzik zaskórnikowy, czyli tam, gdzie mamy zaskórniki otwarte, zamknięte. Otwarte to są te tak zwane nasze wągry ulubione, często na nosie. I zamknięte to są te takie, taka kaszka, te takie bardziej białe, zamknięte zaskórniki, bardzo często właśnie nazywane taką kaszką, bardzo często właśnie w trądziku pospolitym, młodzieńczym. Coś takiego na skórze występuje, kiedy mamy taką chropowatą, nierówną tą skórę. Natomiast ten zaskórnikowy jest dosyć łagodnym trądzikiem, ponieważ nie ma tutaj stanu zapalnego, więc on też, jeżeli dotyczy okresu młodzieńczego, bardzo często później z czasem przychodzi. Ale oczywiście zaskórniki mogą przekształcić się w stany zapalne. Z takich jeszcze łagodniejszych to możemy mieć trądzik grudkowy czy krostkowy, natomiast już połączenie grudek z krostkami, no to już mamy taką postać trądziku bardziej średnio zaawansowanego, gdzie rzeczywiście ta skóra jest nieco bardziej zajęta i jest bardziej uciążliwy. Ponadto też trądzik guzkowy też jest do tych średnio zaawansowanych zaliczany. Zaś do ciężkich odmian trądziku możemy zaliczyć na przykład trądzik skupiony, trądzik odwrócony, trądzik bliznowaciejący, czy ropowiczy, piorunujący. Jest troszeczkę tych trądzików, które są naprawdę już o ciężkim przebiegu. Bardzo często leczenie jest tutaj obowiązkowe. Tworzą się wręcz takie rany na skórze i niekiedy nawet niektóre z nich z gorączką jakby przychodzą, więc naprawdę są to ciężkie stany, głównie dotyczą mężczyzn, a te cięższe stany rzeczywiście tak jest. No często, tak jak mówiłam, trądzik jest pod wpływem hormonów, a to często hormonów androgenowych, a to jednak mężczyźni z reguły mają ich więcej. No i rzeczywiście częściej oni predysponują do trądziku, częściej mają taką skórę grubszą, ale też tłustą, więc oni akurat tutaj wiodą prym, że tak powiem, o trądzik, ale oczywiście nie jest to regułą, ponieważ kobiety, tak jak wspomniałam, również ten trądzik mają, ale z reguły o nieco łagodniejszym przebiegu. Co też ciekawe, możemy mieć trądzik noworodkowy, jak i niemowlęcy do 1 roku życia. Jest to związane akurat z podwyższeniem pewnych hormonów. Jeżeli chodzi o ten trądzik taki noworodkowy po urodzeniu, to jest to taki trądzik, który z reguły mija samoistnie i jest to taka raczej naturalna rzecz, która może nastąpić. Niemowlęcy trądzik to, tak jak wspomniałam, do 1 roku życia nawet może występować i tutaj też zależy, jaki jest problem. Może być to na przykład podwyższenie androgenów czy hormonu luteinizującego. Także przyczyny też są tutaj różne, więc nawet niektóre małe dzieci ten trądzik mogą mieć. Oczywiście ten przebieg jest inny, wygląda to inaczej, ale to w ramach takich ciekawostek też coś takiego występuje. Natomiast jeszcze wracając do tego okresu takiego młodzieńczego, co w ogóle się dzieje też oprócz tego, że te hormony szaleją i w ogóle te bakterie i to wszystko, co się takiego też dzieje? W ogóle mikrobiom się zmienia, tutaj gruczołów w okolicach tych łojowych, może tak, w okresie dojrzewania i wtedy też on może być właśnie bardziej, ta skóra bardziej podatna właśnie na tego różnego rodzaju podrażnienia i bardziej taka reaktywna. Ponadto też w okresie dojrzewania tych gruczołów łojowych może nie przybywa, ale one rosną, więc też
jest taka wzmożona praca bardzo często właśnie tego łoju. A w ogóle gruczoły łojowe, tak jak wiemy, one są też bardzo często przez androgeny stymulowane, więc to też jest wszystko po prostu ze sobą połączone. Słuchajcie, to też jest tak, że tak naprawdę każdy z nas jakieś zaskórniki ma. Te zaskórniki otwarte, z tymi tak znienawidzonymi wągrami, czyli czarnymi kropeczkami, no to jest naturalna rzecz. Natomiast mniej naturalną rzeczą jest to, że w tym miejscu może powstać jakiś stan zapalny, więc wtedy już coś się właśnie zaczyna dziać. Bardzo często właśnie pod wpływem hormonów, czy też jakichś innych dodatkowych przyczyn. Natomiast same zaskórniki w sobie te otwarte, oczywiście jeżeli nie są jakieś bardzo duże, tak, tylko występują w tych takich typowych miejscach w jakiejś mniejszej ilości, to też jest naturalna sprawa. Tak samo jakieś pojedyncze zmiany, jak na przykład właśnie wspominałam przed miesiączką, nam wyskoczą, no to też nie oznacza, że od razu mamy trądzik, więc też warto o tym wspomnieć. Nasza skóra cały czas pracuje, jest to żywy organ, jak wiemy, największy, więc wszelkie jakieś zawirowania, stres, ten kortyzol, no to w ogóle jest naprawdę bardzo ważna rzecz, to on bardzo stymuluje tą skórę do pracy i też czasami właśnie do pokazania na tej twarzy, że coś tutaj nie gra. Jeżeli chodzi o taką pielęgnację cery trądzikowej, no to też ja Wam to opiszę w osobnym filmie, natomiast tak pokrótce na pewno powinniśmy dbać o odpowiednie oczyszczanie swojej skóry, żeby właśnie te ujścia gruczołów łojowych nie były zaczopowane, żebyśmy po prostu dbali o oczyszczenie, złuszczanie co jakiś czas, ale też z drugiej strony nie za częste, dbanie o odpowiednie pH naszej skóry i ten właśnie nasz mikrobiom skórny, który jest bardzo ważny. Nie używali właśnie jakichś takich komedogennych kosmetyków, czyli takich właśnie zatykających, jakichś silikonowych i tym podobne, jeżeli mamy z tym problem. Ponadto odpowiednia dieta, jak najmniej stresu, to jest naprawdę niezwykle istotna sprawa. Jeżeli mamy te problemy trądzikowe, no to na pewno nieodpowiednia dieta zaostrza te problemy. No i ponadto należy też działać wielokierunkowo, ponieważ jeżeli mamy trądzik, no to musimy zadziałać jednocześnie sebostatycznie, jeżeli mamy właśnie problem z przetłuszczaniem. Dodatkowo musimy zadziałać też w ogóle nawilżająco, odbudowująco barierę hydrolipidową, no bo też nie zapominajmy o tym, że to nie jest tak, że jak swoją skórę wysuszymy, nie będziemy mieli sebum, to nie będzie w ogóle trądziku, no bo to tak też nie działa. Wtedy mamy skórę tłustą, po prostu wysuszoną i może być jeszcze gorzej. Dlatego też pamiętajmy o tym nawilżeniu, natłuszczeniu również, nie bójmy się tego. No i dodatkowo też należy pamiętać o takich substancjach przeciwzapalnych, łagodzących czy przeciwbakteryjnych. Natomiast też to wszystko musi być w odpowiednich proporcjach, żeby też nie przesadzić z jakimś składnikiem i zapomnieć o wysuszaniu, bo to naprawdę nie działa, a może więcej szkody niż pożytku nam po prostu przynieść. Jeżeli chodzi o leczenie, jeżeli mamy trochę cięższe, że tak powiem, objawy tego trądziku i to rzeczywiście nam bardzo przeszkadza, chcemy się tego pozbyć, czy przynajmniej załagodzić, no to oczywiście leczenie jest dostępne, ponieważ jest to choroba skórna, ale to wszystko z głową. Przede wszystkim znajdźmy odpowiedniego lekarza, dermatologa, który będzie się na tym znał, czy endokrynologa, który w ogóle najlepiej, jeżeli mamy właśnie problemy hormonalne. Przede wszystkim też zwróćmy uwagę, żeby ten lekarz chciał znaleźć daną przyczynę. Oczywiście, jeżeli jesteśmy nastolatkami i prawdopodobna przyczyna to jest po prostu ten wiek młodzieńczy, to też jest troszeczkę coś innego. Ale jeżeli trądzik dotyczy nas w późniejszym wieku, czy wystąpił tak nagle, są jakieś nietypowe objawy, no to warto oczywiście tą przyczynę znaleźć i przede wszystkim zbadać hormony, a jakie to też Wam opiszę w kolejnym filmie, gdy będę mówiła o trądziku hormonalnym, ale też zbadać inne rzeczy, przyjrzeć się właśnie diecie, przyjrzeć się kosmetykom, przyjrzeć się też tym, czy to na pewno jest spowodowane przez bakterie itd., więc tych badań trochę może być i warto po prostu tak holistycznie podejść do tego tematu, bo trądzik właśnie takim problemem jest ciężkim, że trzeba tutaj podejść do tego holistycznie. Niejednokrotnie słyszałam, widziałam, jak ktoś brał antybiotyk, no i niestety po skończeniu kuracji za jakiś czas problem znowu wracał. No bo jak myślicie, na logikę nawet, no jeżeli mamy problem jakiś w środku, no to nagle ten trądzik nam nie przejdzie. Będzie na chwilę, ok? A później znowu to wróci, dlatego przyczyna jest naprawdę tutaj kluczowa.
No ale oczywiście odpowiedni lekarz tutaj będzie wiedział, co robić, więc szukajcie odpowiedniego lekarza, ale mam nadzieję, że te filmy Wam troszeczkę pomogą w tym, żebyście też wiedzieli, na czym ten trądzik polega, żebyście może wiedzieli mniej więcej, gdzie szukać, no i jakie pytania ewentualnie zadać. Natomiast pokrótce o leczeniu wspomnę, ponieważ możemy mieć leczenie właśnie ogólne, czy to antybiotyki, czy retinoidy, bardzo popularne, ale to jest już takiego ostatniego rzutu tak naprawdę. Izotek, bardzo popularny lek z retinoidami, izotretinoiną, jest tak naprawdę bardzo mocnym lekiem, bardzo takim nieobojętnym, bym powiedziała delikatnie, na organizm, dlatego to już jest rzeczywiście taka ostateczność, ale są jak najbardziej leki. W ogóle izotretinoina działa ogólnie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o trądzik, ponieważ działa na wszelkie jego właśnie mechanizmy, czyli na to, że właśnie mamy nadmiar tego sebum, na to, że te bakterie podrażniają, na to, że właśnie mamy nieprawidłową keratynizację. Jest to bardzo skuteczny lek, ale tak jak mówię, nie jest obojętny. Ponadto też możemy stosować leki miejscowe, czyli na te zmiany chorobowe możemy stosować maść z antybiotykiem i tego typu substancjami. Też mamy różnego rodzaju kosmetyki z różnymi substancjami, które również działają właśnie troszeczkę sebostatycznie, ściągająco, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, więc też możemy tym się ratować, jeżeli nie mamy zbyt dużych tych zmian. Więc są sposoby, ja o nich też opowiem, o tych oczywiście kosmetycznych. No i co jeszcze? I terapia hormonalna, no to na pewno jeżeli mamy zaburzenia hormonalne, no to też możemy się temu poddać. Pamiętajmy jednak o tym, że odpowiednia pielęgnacja, kosmetyki naprawdę mają znaczenie i nawet jeżeli ten trądzik mamy, no to możemy mieć go w znacznie mniejszym stadium, jeżeli będziemy o tą skórę wiedzieli, jak dbać. Więc te wszystkie właśnie rzeczy typu odpowiednia dieta, odpowiedni styl życia, odpowiednie kosmetyki i zadbanie o siebie, jak najmniejsza ilość stresu, to naprawdę ma wpływ na to, jak ten trądzik wygląda, bo trądzik, tak jak wspomniałam, może mieć różne nasilenie. Więc pamiętajcie o tym, zadbajcie o siebie, jak tylko jest to możliwe. Dajcie mi znać, co sądzicie o takiej serii trądzikowej. Ja, tak jak wspomniałam, w przyszłych filmach będę chciała już troszeczkę bardziej konkretnie odnieść się do danych problemów. Na pewno niebawem pojawi się film o trądziku właśnie zwykłym, młodzieńczym, pospolitym, różnie jest nazywany. Będą też przykładowe kosmetyki, sposób pielęgnacji, jak sobie z nim radzić. A następnie myślę, że weźmiemy się za trądzik hormonalny, no i dalej już pójdzie, myślę, z górki. Także co? Zapraszam do subskrypcji, jeżeli Was interesuje taka tematyka pielęgnacji. Dajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobał ten film, no i zachęcam do oglądania przyszłych materiałów. Buziaki, do zobaczenia, trzymajcie się.